Wielokrotnie szantażem zmuszano i łamano tych ludzi, aby skaptować ich do współpracy właśnie tu, w tym budynku, gdzie mieściło się katowickie Gestapo. Witam Was serdecznie w moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Tak jak powiedziałem, wędrujemy po kraju. Dzięki temu, że wspieracie nasz kanał, my odwiedzamy kolejne województwa. I teraz jesteśmy w województwie śląskim, a dokładnie w Katowicach. O czym dzisiaj odcinek? O kapusiach, konfidentach i szpiclach Gestapo, którzy działali na terenie Śląska i których ofiary można liczyć w setkach. Dlaczego? Dlatego, że w okręgu śląskim w czasie II wojny światowej, a więc w latach 1939-1945, Gestapo miało tutaj około 2000 konfidentów. Ten rejon był bardzo specyficzny. Całkowicie różnił się od Warszawy czy generalnej guberni. I o właśnie takich ludzkich wszach, padalcach, parszywych ludziach będzie dzisiaj odcinek. Śląsk jest bardzo specyficzny. Okupacja niemiecka tego terenu różniła się od okupacji w generalnej guberni. To teren bardzo zurbanizowany. Nie było tu oddziałów partyzanckich jak w Górach Świętokrzyskich. Oczywiście działały tu grupy dywersyjne, które stawiały opór Niemcom. Ale Ślązacy nie rozdzielają się od siebie. Łączą się. Rodziny były na pół, czasami w 1/3 podzielone. Szpiclem naprawdę mógł być tutaj każdy. Zresztą Niemcy doskonale zdawali sobie sprawę z przeszłości Ślązaków, z tych, którzy byli propolsko nastawieni, którzy walczyli w powstaniach śląskich, albo ich rodziny brały udział w walkach przeciwko Niemcom. Dlatego też wielokrotnie szantażem zmuszano i łamano tych ludzi, aby skaptować ich do współpracy właśnie tu, w tym budynku, gdzie mieściło się katowickie Gestapo. Wiktor Grolik, szlifierz w katowickiej Hucie, syn polskiego górnika. Przed wojną należał do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Nienawidził Niemców, tak oczywiście mówił. Ale nikt nie wiedział, że już wtedy pracował jako kapuś dla polskiej policji i infiltrował od środka właśnie ten związek. Zaraz kiedy wkroczył Wehrmacht ze specjalnym listem rekomendacyjnym od swojego majstra z Huty, stawił się na rozkaz w niemieckiej policji i zaoferował swoje usługi. To był urodzony kapuś. Tak naprawdę ten człowiek powinien w 1940 roku skończyć z kulą w głowie. Powinien zostać zabity na miejscu. I rzeczywiście taki wyrok państwo podziemne wydało na tego szubrawca. Zaraz po tym, kiedy szlifierz Grolik zapadł się pod ziemię,
Górny Śląsk ogarnęła fala aresztowań. Aresztowano 500 osób z polskiej konspiracji, w tym szefa konspiracyjnego polskiego harcerstwa, którego gestapo zgilotynowało właśnie w więzieniu w Katowicach. Grolik w 1941 roku, kiedy Hitler wypowiedział wojnę Związkowi Radzieckiemu, trafia do Wehrmachtu, jak setki czy tysiące innych Ślązaków. Ale wciąż jest konfidentem gestapo. Co robi w Wehrmachcie? Donosi na kolegów, na swoich kolegów Ślązaków, którzy mówią po polsku, którzy zamierzają dezerterować, którzy źle wypowiadają się na temat Hitlera i III Rzeszy. Ludzie ci albo tracą życie, albo są umieszczani w karnych batalionach. Okazuje się, że Paul Bausch, który był właśnie odpowiedzialny za siatkę konfidentów gestapo w rejonie Górnego Śląska, przypomina sobie, że lepiej on przysłuży się tutaj, walcząc i wydając polskich konspiratorów, niż na jakimś froncie wschodnim. Ściąga więc tego urodzonego kapusia tutaj i wymyślają chytry plan. Założą niewielką, małą organizację podziemną, która będzie szukała kontaktu z dowództwem AK i wnikną w struktury państwa podziemnego, a potem rozsadzą od środka. I rzeczywiście Grolik ten plan doskonale wiedzie. Spotyka się z organizacją Wyzwolenie, którą dowodzi Gerhard Kepner, rezerwista Wojska Polskiego przed wojną. Tak omotał Gerharda, że ten zaczął współpracować razem z nim dla gestapo. Szeregowi członkowie właśnie tej organizacji Wyzwolenie nie mieli pojęcia, że wykonują rozkazy dwóch największych agentów niemieckich tutaj na Górnym Śląsku. I wtedy Grolik zaczyna szukać kontaktu z Armią Krajową. Nowina, pseudonim, czyli dowodzący właśnie strukturami AK, daje się wciągnąć w tą niebezpieczną grę. Pierwsze rozmowy z Armią Krajową rozpoczęli konfidenci w 1943 roku, aby ich organizacja Wyzwolenie, która miała około 100 członków, tak jak powiedziałem, nie byli ci ludzie świadomi, dla kogo pracują, mogła wejść w strukturę AK. I wtedy właśnie Grolik zażądał, aby dostać stanowisko w strukturach AK. Jakie? Szefa wywiadu. Aby całkowicie na kawałki rozpróć polskie podziemie. Zażądał również 15 000 Reichsmarek dla oddziału partyzanckiego, który mówił, że właśnie mają pod kontrolą w Beskidach. Opowiadał członkom AK, że mają około 2000 ludzi pod bronią i nienawidzą Niemców. AK połknęło na początku przynętę, ale Nowina, właśnie szef Armii Krajowej, zaczął coś podejrzewać, że za często udaje się im załatwiać różne rzeczy w niemieckich urzędach, zbyt często i dobrze, że nie potrafią rozliczyć się z pieniędzy, które zostały im ofiarowane i że właśnie wtedy, kiedy zaczynają się te rozmowy na temat scalenia wyzwolenia z AK, gestapo wykryło kryjówkę Armii Krajowej w lasach pod Katowicami. Pierwsze sidła na Nowinę gestapo z konfidentami założyło w marcu w 1944 roku, ale obstawa Nowiny wykryła ciężarówki niemieckie, które czekały, aby ich złapać. I wtedy Nowina zażądał, aby Grolik i jego towarzysz Gerhard pod groźbą sądu Armii Krajowej stawili się u niego. Oni się nie stawili. Łatwowierny Nowina poszedł do mieszkania Grolika, aby z nim rozmawiać, i wtedy, kiedy wychodził z mieszkania Grolika, w bramie zapaliły się reflektory aut gestapo,
Nowina był bezradny, nie miał szans, aby strzelić sobie w łeb, nie miał też szans na ucieczkę. Został aresztowany. Grolik jest tak zepsuty do szpiku kości, ten padalec biegnie do podkomendnych Nowiny i zaczyna im rysować plan odbicia ich szefa z więzienia. Twierdzi, że uda mu się przekupić strażników, że wyłączy alarm, że wejdzie i odetnie telefon. I 2 oficerów Armii Krajowej wraz z Grolikiem i Kampertem idą zrobić rekonesans pod więzienie. W tym samym czasie jest już zasadzka. Gestapowcy wychodzą. Kiedy oficerowie AK widzą 2 smutnych panów w płaszczach gestapo, nie chcą dać się wziąć żywcem. Gestapowcy chcą, ale oni nie. Wybucha strzelanina. Giną, a Grolik jest ranny w rękę. Co robi zatem następny szubrawiec Gerhard? Idzie do oddziału Armii Krajowej i nie mówi o tym, co się przed chwilą stało, tylko zachęca, aby uderzono na więzienie. Kiedy jadą autem, z tyłu w ciężarówce siedzą makowcy, ten konfident jedzie autem pierwszy, zatrzymuje ciężarówkę z jakiegoś błahego powodu, tamci muszą stanąć również, zaczajeni Niemcy rozpoczynają ostrzał i atak i aresztowanie. W wyniku tych 2 parszywych ludzi 600 akowców, żołnierzy naszego podziemia wpada w łapy gestapo. Kiedy kończy się hitlerowski parasol nad kapusiami, takimi właśnie jak Grolik, Kampert, czy jeszcze jeden arcykapuś, o którym jeszcze nie mówiłem, Paweł Ulczok, do miasta wkracza Armia Czerwona, siejąc totalne spustoszenie, dlatego że czerwonoarmiści i Sowieci uważają, że tu mieszkają Niemcy. Nie rozróżniają Ślązaka od Niemca. Są to Niemcy. Ale nie o tym mowa, jeszcze kiedyś o tym opowiem. Generalnie, co się dzieje? Te ludzkie wszy meldują się UUB i NKWD, ofiarując swoje usługi. A mają co? Doskonale znają struktury państwa podziemnego, zaczynają wydawać akowców czerwonym. I co jest najciekawsze w całej tej historii? Są na tyle bezczelni, że Grolik mówi, że w zamian za zasługi liczy, iż zostanie prezydentem Katowic. Kampert liczy, że będzie szefem milicji. Dokładnie, komendantem milicji. A Ulczok, który normalnie już chodził do gestapo w mundurze niemieckim, marzy o głównym kadrowym w nowym ładzie, który tworzą komuniści w Katowicach. I rzeczywiście, być może by się im to udało, ale NKWD i UB doszukało się jeszcze jednego tematu. To, że oni zdradzili Nowinę AK, to dla NKWD i komunistów było super. Ale doszukano się, że gestapo wybrało też w czasie wojny dla nich zadanie, aby przeniknęli do PPR-u, a więc do Polskiej Partii Robotniczej i rozsadzili ją od środka. I oni to zrobili. Grolik podał się za to, że towarzysza Kordelasa, jego kompan Gerhard podał się za towarzysza Żuława i wydali Niemcom Andrzeja Żabińskiego, który szefował strukturą PPR-u, a Niemcy powiesili go w Katowicach na rynku. Wpadli. Rozpoczął się proces. Cała trójka została skazana na karę śmierci. Ale podczas procesu Grolik ze łzami w oczach mówił, że on nigdy nikogo nie zabił. Gerhard twierdził, że to Grolik go omotał
i naprawdę z głębi serca jest polskim patriotą. Ulczok, najbardziej zatwardziały, klękał na kolanach i bił się w pierś i błagał o przebaczenie, że zdradził. Napisali też list do Bieruta. Bierut odmówił prawa łaski. Daruj mi życie, czcigodny prezydencie. Oryginalna pisownia. Niech dożywotnie życie w murach więziennych będzie karą i pokutą dla mnie. Niech mały kącik w celi więziennej do śmierci dowolnej będzie moim pomieszczeniem. Niech ciężka praca w pocie czoła uprzytomni mi świadome me zbłądzenie. Tymi słowami Gerhard Kempner prosił o łaskę Bieruta. Bierut nie skorzystał z prawa łaski. W lutym 1948 roku cała trójka tych podłych ludzi została powieszona. Dziękuję wam bardzo, że jesteście z nami. Dziękuję, że subskrybujecie kanał Łukasz Kazek History Story, dajecie nam łapki w górę i piszecie miłe i ciepłe komentarze. Pamiętajcie, od teraz możecie nas również wspierać poprzez YouTube'a, klikając przycisk Wesprzyj, który znajduje się pod każdym filmem. Wchodząc tam wybieracie sobie odpowiedni próg wsparcia i korzystacie z bonusów do niego przypisanych. Dzięki takim właśnie gestom, jak wsparcie dla naszego kanału, a my mamy właśnie możliwości podróżowania po kraju i zabierania was w najodleglejsze zakamarki trudnej historii XX wieku. Do zobaczenia w każdy wtorek o godzinie 20. Łukasz Kazek, History Story.